Natrafiłem ostatnio na taki piękny cytat. To, z czym walczysz, wzmacniasz, to, czemu stawiasz opór, trwa nadal. I tak też jest najczęściej w naszych życiach. Stąd też mamy pewnie nie. Dajcie znać, kto z Was miał taki stan, który można określić depresją, lub takie stany dalej miewa, lub odczucia bliskie temu, bo właśnie kiedy zaczynamy się fokusować na pewnych rzeczach, z którymi się nie zgadzamy, kiedy zaczynamy zwalczyć z pewnymi rzeczami, to wzmacniamy. Kiedy nie zgadzamy się na coś w naszym życiu i stawiamy temu opór, to trwa nadal, to wbrew pozorom tak naprawdę to umacniamy. Więc kiedy spadamy, kiedy mamy te spadki energetyczne nasze, kiedy wyświetliłbym Wam dzisiaj skalę poziomów świadomości Hawkinsa, ale akurat nie mam jej pod ręką. Myślę, że większość z Was już wie. Jeżeli spadniemy poniżej 200, czyli poniżej poziomu, gdzie mamy między innymi takie emocje jak lęk, jak złość, jak wstyd, jak gniew i tak dalej. Kiedy trwamy w tych emocjach, to jedyne co możemy, to wytworzyć tego w swojej rzeczywistości więcej. Będziemy zawsze wzmacniali ten obraz, który widzimy i na który emocjonalnie reagujemy. Czyli nieważne, co się dzieje na zewnątrz Was, jeżeli w jakikolwiek sposób zasilacie to emocjonalnie, powołujecie i sprawiacie, że to jest jeszcze większe i dlatego tak często czasami wyjść z tego takiego błędnego koła, bo kiedy się nakręcamy, kiedy mamy ten spadek nastroju, kiedy widzimy wszystko w czarnych barwach i uważamy, że już gorzej być nie może i cały czas wszystko jest beznadziejnie, to jedyne co robimy, to tak naprawdę składamy takie zamówienie cały czas, nieustannie 24 godziny na dobę. Właśnie, czy może być takie odczuwanie depresji? Przede wszystkim to jest za mało energii i brak wiedzy o tym, czym jest rzeczywistość. I nie mówię tutaj o informacjach, które każdy z nas gromadzi, bo my możemy mieć bardzo dużo informacji, tak? Okej, wszystko jest moim lustrem, jasne. Albo, że ta rzeczywistość to hologram, albo, że to, o czym pomyślę, zamanifestuje się w świecie fizycznym, ale jeżeli to nie jest zintegrowane ze mną, czyli jeżeli ja temu nie ufam, jeżeli ja nie mam pewności, że na pewno tak jest i że tylko podążając za tymi wskazówkami jestem w stanie wpłynąć na wszystko, co się dzieje w moim świecie i jak ja na to patrzę. Więc jeżeli nie ma tej informacji zintegrowanej z ciałem, jest za niska energia, to wtedy doświadczamy takich stanów, tak? Mówi się, że depresja to jest brak celu w życiu, brak poczucia celu w życiu. Cel każdy ma jeden i ten sam tutaj, jak przychodzi, bo to nie jest tak, że musimy przyjść i nie wiem, jeden będzie ratować delfiny, a drugi nieść jakieś misje pokojowe w miejscach, gdzie są wojny, a ktoś inny będzie gdzieś tam jeszcze karmił głodne dzieci i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wasz cel. Wasz cel jest zupełnie inny, ale możecie go poczuć i uwaga, dla każdego jest taki sam, ale możecie go poczuć tylko wtedy, kiedy jest dużo energii. I w ciele fizycznym, i w ciele energetycznym. Więc jeżeli odczuwacie takie stany właśnie, że jest mało energii, że jest depresja, albo czujecie, że coś się nie uda, że jest beznadziejnie, że to jest zły dzień, brakuje tylko energii. I teraz w jaki sposób dodacie sobie energii? Bo można to zrobić na wiele sposobów. Ja osobiście lubię to robić z takim zmasowanym działaniem, czyli zawsze działam z kilku stron. To jest najlepsze, tak? Bo wtedy mam zasilanie jakby z kilku miejsc. Ale wtedy dużo łatwiej jest też otworzyć ten lejek, czyli naszą drogę do komunikacji z tym, kim naprawdę jesteśmy, z naszą duszą. I teraz tak, trochę wywaliliśmy tak może z grubej rury. Dajcie znać, czy ktoś jest pierwszy raz. Napiszcie 1 w komentarzu, my sobie wrócimy do podstaw, dobra? W trakcie, więc nie martwcie się, że czasami być może mówimy coś, co może być chyba jednak nie tak, albo to jest za dużo na jeden raz, tak? Zasada jest jedna, jeżeli coś słyszymy albo gdzieś jesteśmy, to znaczy, że jest dla nas i możemy tego doświadczyć w tym momencie, że jesteśmy na to gotowi. O, pojawiło się parę 1, ekstra, 5 dla Was, za to, że jesteście i szukacie dla siebie jakiejś nowej, innej perspektywy, albo może przyszliście tutaj po konkretne słowo, po konkretne zdanie, czy jakieś zrozumienie nowe. Więc na to dzisiaj sobie spojrzymy. Właśnie
jak mieć większe zasilanie, jak mieć więcej tej energii. Nie powiemy Wam, pójdźcie na siłownię, chociaż to jest świetne rozwiązanie. Jednym z Ale najprostszych, tak. jedną z najprostszych metod na to, żeby podnieść energię w swoim ciele są ćwiczenia fizyczne. Jest wyjście na zewnątrz, wyjście ze swojego domu, pójście do lasu, spacerowanie chociażby boso, czyli to nawiązanie tego połączenia. To są takie rzeczy, które może każdy zrobić od razu, bez zastanawiania się i na pewno mu to nie zaszkodzi. Są też głębsze procesy, są narzędzia, jest przede wszystkim świadomość, bo kiedy będziemy w stanie przetransformować, przetransmutować tą złość, która jest w nas, we wdzięczność na przykład, czy nienawiść na miłość, czy szacunek, to będzie jeszcze dodatkowo nas podnosiło i będzie ten poziom energii nasz windowało do góry. Tak. Tutaj jesteśmy po to, żeby pokazywać Wam te inne sposoby na to, aby mieć dostęp do tego ciągłego zasilania, bo to zasilanie jest dla Ciebie dostępne. To jest jak taki niekończący się akumulator i ono się otwiera wtedy, kiedy mamy większe zrozumienie, kiedy odkrywamy siebie, kiedy zaczynamy rozumieć swoje mechanizmy i rozumiemy, jak jest zbudowana rzeczywistość. I trochę dalej potrzebujemy pójść niż podobne przyciąga podobne albo prawo przyciągania, ale powolutku. To, o czym dzisiaj między innymi powiemy, już robiłam taki zwiastun na poprzednim spotkaniu, powiemy dzisiaj dosadnie o lustrach, żeby wbić sobie wreszcie do głowy. Słuchajcie, no nie wiem, czy będę dosadna, czy nie będę dosadna, czasami mi wychodzi, czasami nie. Wiecie, co kto potrzebuje, ale jeżeli na przykład spotykacie się z jakimś doświadczeniem, którego nie lubicie, które Wam się nie podoba, spotykacie alkoholika, spotykacie osobę, która jest dla Was toksyczna, spotykacie kogoś, kto Was ocenia, nie szanuje, osądza i tak dalej, to będzie Wam to prezentowane tak długo, dopóki nie zorientujecie się, że to jest moje lustro. I jeżeli ja chcę coś w tym lustrze zobaczyć, to muszę to wykonać najpierw w sobie. Jeżeli ja chcę zobaczyć w lustrze kobietę z czerwonymi ustami, to muszę najpierw te usta pomalować czerwoną szminką. Jeżeli ja chcę zobaczyć kobietę w zielonej sukience, to muszę tę sukienkę najpierw ubrać. I tak dalej, i tak dalej. I wiem, jak to jest. Na początku tej drogi poznania siebie, czy poszerzania świadomości, kiedy słyszymy podobne przyciąga podobne i że każda osoba i każde zdanie, które jest na naszej drodze, rezonuje z nami na pewnym poziomie, jest takie jak my. I wtedy odzywają się głosy: mam męża alkoholika, a ja nie piję. I tak długo będziesz mieć męża alkoholika, dopóki nie zaakceptujesz, że widzisz to w lustrze i że to jest lustro. Nie musisz schodzić do takiego poziomu zrozumienia, co ma mi to powiedzieć, albo jakie ja mam podświadome przekonanie, które wywołuje to, że spotykam takich ludzi, którzy piją alkohol, upijają się. Możesz na pewnym etapie, kiedy masz więcej akceptacji, kiedy więcej jest łagodności, to takie rzeczy zaczynają do Ciebie przychodzić. Oczywiście też można pójść na prywatną sesję, wejść do podświadomości, wyjąć, włożyć, porobić to, co chcesz. Ale jest wiele, wiele dróg. I tę drogę, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać, to, co często pokazujemy, to z łagodnością obserwuj to, co się dzieje naokoło. Bo tak długo, jak będziesz z czymś walczyć, mam idiotę szefa, muszę zmienić pracę. Zgadnij co? Za pół roku kolejny szef też się okaże być idiotą. Wykorzystują mnie w pracy, muszę zmienić pracę. Nigdy mi nie dają tyle pieniędzy, na ile zasługuję. Zgadnij co? Idę do następnej pracy i za parę miesięcy ta sama sytuacja. Mam beznadziejnego faceta albo beznadziejną kobietę, muszę wyjść z tego związku, za długo tutaj jestem. Zgadnij co? Kolejny związek będzie bardzo podobny. Dajcie znać, czy znacie kogoś, albo sami może tak mieliście, że każdy wasz chłopak albo każda wasza dziewczyna byli osobowościowo bardzo podobni do poprzednich. Bardzo. To jest zupełnie normalne. Dlaczego? Dopóki nam się nie zmieniają podświadome przekonania, zawsze będziemy w tym samym schemacie. Możemy zmienić kontynent, na którym mieszkamy, możemy zmienić wszystkich znajomych, możemy zmienić pracę. Schemat będzie ten sam, tylko będzie inny kontynent, inne miejsce, inna praca, inny partner. I jednym ze sposobów właśnie, żeby to się dalej nie działo,
jest spojrzenie na tę rzeczywistość z przyjęciem, okej, biorę, jest mi prezentowane, pojawia się przede mną, to znaczy, że jest ze mną w jakiś sposób związane, że jest dla mnie. Co to oznacza, mogę nie wiedzieć, ale jest dla mnie. Słuchajcie, przepraszam za dźwięki. To komputer ci dzwoni. To komputer, to ja pójdę go wyłączyć. Idź odbierz, bo to o tej porze to pewnie pizza. Albo mama. Co ty, mama to jest na live, na pewno o tej porze by nigdy nie zadzwoniła. Słuchajcie, to co często nas gubi, szczególnie w takiej przestrzeni świadomych osób, bo myślę, że każdy tu się uważa za świadomą osobę. Dajcie znać, kto się uważa za świadomą osobę. Tak, wiecie, bez skromności, po prostu. Jeżeli uważacie się za świadome osoby, to po prostu napiszcie ja. Ja się uważam za świadomą osobę i uważam, że skoro wy jesteście na przykład dzisiaj tutaj o 20:35 zamiast być gdziekolwiek indziej, to też za takie świadome osoby się uważacie. Więc śmiało, ile mamy tutaj dzisiaj osób? Mamy 300 osób w tym momencie, to chciałbym zobaczyć, ile osób tutaj uważa się za osoby świadome. A ja w tym czasie będę kontynuował. Jest mamy parę świadomych super. osób. Znakomicie. Brawo, świetnie. Jak dla mnie na przykład było pytanie, no ale czym jest osoba, jaka definicja jest tego? No, Dla mnie definicją osoby świadomej jest chociażby taki wybór, że wybieracie sobie, zamiast robicie przerwę w Netflixie, nie ma w Netflixie nic złego, ale robicie sobie przerwę i przychodzicie na live'a, żeby czymś się zainspirować, nie podążać za nami, co często wam mówimy, że nie wierzcie w ani jedno nasze słowo, jeżeli sami tego nie doświadczyliście, nie przeżyliście, czyli nie podążać, ale inspirować się, wziąć to, co dla siebie i spróbować to wykorzystać na swoją korzyść i do swoich celów i na swój sposób przede wszystkim, na swój unikalny sposób, bo każdy z was jest unikalny. Każdy z was jest unikalny, ale każdy ma wspólną cechę. Jaką mamy wspólną cechę? Posiadamy coś, albo to coś posiada nas. Napiszcie, co to jest takiego. No nie wiem. Co nas, nie wiesz? A jestem ciekawa. O kurde! Ale będzie ciekawie. Dajcie znać. Taka zabawa. Wszyscy to mamy. I jak byśmy świadomi nie byli, moc. Natalia, no spokojnie, do mocy jeszcze dojdziemy. Wszyscy mamy umysł. Wszyscy mamy umysł. I mimo, że często wydaje się nam, że dokonujemy świadomych wyborów, a szczególnie tutaj ta grupa, ta nasza społeczność, że to już w ogóle same świadome rzeczy. Ale nie zapominajcie, 95% waszych decyzji, czyli na 100 rzeczy, które robicie w ciągu dnia, 95. Minimum 95 bierze swój początek i wynika bezpośrednio z podświadomości. Jesteśmy wszyscy w swoim akwarium, które sami sobie stworzyliśmy. I nie wyjdziemy poza obręb tego akwarium, jeżeli nie zaczniemy robić inaczej niż do tej pory. I słuchajcie, to jest popularne dzisiaj, tak? Często gdzieś tam się w coachingach mówi, coaching, który już wchodzi w sferę duchową, mówi się, rodzisz się tutaj, no i nie wybrałeś sobie rodziców, nie wybrałeś sobie przekonań, byłeś malutki, malutka, nie mogłeś powiedzieć, mamo, nie chcę, żebyś mnie tak traktował, albo tato, nie krzywdź mnie, czy koleżance z przedszkola, nie mów tak do mnie i tak dalej, tak? No bo doświadczamy dużo tych takich właśnie niezrozumiałych sytuacji, w których czujemy się pokrzywdzeni. To nie jest tak. To jest powszechna wiedza już dzisiaj, kochani. To wszystko sobie wybraliśmy, zanim weszliśmy do ciała fizycznego. Stworzyliśmy sobie pewien obraz, pewien scenariusz, pewne konkretne doświadczenia i konkretnie chcieliśmy je przejść, ale żeby je doświadczyć, musimy mieć przekonania podświadome, bo to przekonania podświadome budują hologram, który widzimy. I teraz, żeby zobaczyć coś w hologramie, żeby coś doświadczyć, muszę mieć przekonanie. W związku z tym wybieram sobie konkretnych rodziców, konkretne okoliczności, konkretne miejsce, konkretny czas, żeby od kogoś wziąć te przekonania, bo one się z kosmosu nie biorą. I pamiętajcie, że przekonania zawsze będziecie mieć. Tylko pytanie, czy one was wspierają i pomagają wam w waszych codziennych wyborach, czy was
czy one was ograniczają, czyli czy mamy wspierające przekonania, czy mamy ograniczające. Bo wracając do tej jakże niekorzystnej, można powiedzieć, statystyki, 95% to są schematy, które najczęściej z jednej strony do 7 roku życia, gdzie ta podświadomość nasza jest otwarta i wszystko przyjmujemy jako dzieci, jesteśmy czystą księgą i to, co mówią dorośli, to, co słyszymy na ulicy, to, co słyszymy w naszym środowisku, w którym jesteśmy, zapisujemy, bierzemy jako pewnik. I większość naszych tych, nie większość, 95% wszystkiego, z czym się borykamy, tego przeświadczenia, że utknęliśmy, że nie możemy ruszyć z miejsca. Ktoś tu pisze, że moja świadomość jest leniwa. Ona nie jest leniwa. Ona cię chroni w pewien sposób, bo kiedy jesteśmy w naszym umyśle, w tym naszym umyśle, mózgu gadzim tak naprawdę, to on ma, jedyną jego funkcją jest zapewnić nam przetrwanie. Więc jeżeli wchodzimy w reakcję z umysłu, jeżeli kierujemy się emocjami w naszym życiu, kiedy wchodzimy w dane sytuacje, to są 3 wyjścia. Walka, ucieczka albo odłączenie się od siebie. A ta przestrzeń serca, o której tyle się też mówi, to też pewnie dla was nie jest nowość, jest tym momentem, kiedy możemy nawiązać kontakt ze swoim wyższym ja, ze swoją intuicją i tak dalej. I nawet jeżeli są tu osoby, które mówią, kurde, no jak, no nie czuję tego, żebym wybrał sobie rodziców. Ostatnio miałem kolegę, rozmawiałem z nim, świadomy chłopak, odbyłem z nim wspaniałą rozmowę, która też dużo mi dała, bo pokazała, jak parę słów potrafi zmienić kierunek czyjegoś patrzenia, zmienić kierunek czyjegoś życia. I kiedy powiedział mi, że kurczę, rozmawialiśmy, no nie wiem, 15 minut może. I mówi, Paweł, 3 miesiące borykałem się z różnymi stanami depresyjnymi, leki brałem i tak dalej, i tak dalej. I to, co mi powiedziałeś, to zacząłem znowu wierzyć w siebie. I mówię, kurde, w sumie nie powiedziałem mu niczego specjalnego, ale widocznie powiedziałem te słowa, które on potrzebował usłyszeć na ten moment i to odwróciło wszystko w jego życiu. Na ten moment oczywiście. Ale następnego dnia się spotkaliśmy i mówi, kurczę, Paweł, było mi to potrzebne. Dzięki za te słowa. Ja mówię, to ja tobie dziękuję, bo ja też zobaczyłem, jak duża jest siła w takich prostych rzeczach, które gdzieś tam codziennie mówimy i już wpadamy w taki automatyzm, tak jak tutaj do was teraz mówimy, też mówimy z automatu i nie zdajemy sobie sprawy, jaką to czasami kolosalną zmianę niesie, bo my też nie mamy od was bezpośrednich feedbacków. Piszecie czasami, komentujecie, że się zmienia i tak dalej, ale jak jednak jest ta relacja face to face, jak ktoś potrafi ci od razu powiedzieć, że po 5 minutach mu się wszystko zmieniło nagle, no to jest ten zwrot i ta energia jest dużo większa, dlatego też nasze najbliższe warsztaty będziemy robili na żywo, bo na żywo ta zmiana według mnie jednak kiedy nie ma bariery ekranu, nie ma bariery internetu i tak dalej, wtedy ta zmiana jest dużo szybsza i dużo skuteczniejsza, można powiedzieć. I dlatego chociażby można powiedzieć z organizacyjnego punktu widzenia dużo łatwiej jest nam siedzieć tutaj sobie przy biureczku, włączyć kamerkę, pouśmiechać się, nawet moglibyśmy być do połowy rozebrani. Czy jesteśmy, tego się nie dowiecie. Ale wiecie, jak to wygląda. Spotkania biznesowe, marynarka, garnitur, krawat i w spodenkach. Ktoś tam wstaje na chwilę, bo ktoś, jak Magda na przykład do telefonu wstaje, okazuje się, że nic pod spodem nie ma, tak? Ale by było kino. I z takiego organizacyjnego punktu widzenia dużo łatwiej jest to robić, ale jednak nam zależy najbardziej na tym, żeby ta zmiana u was zachodziła i zachodziła szybko i żeby dawała wam wymierne rezultaty i efekty. Ale wracając, bo trochę odbiegłem, dokończę to, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy nieustannie w swoim umyśle. Produkują od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy myśli dziennie, w większości są negatywne. I pamiętajcie, umysł jest emanacją, umysł projektuje
wszystko, co projektuje na podstawie przeszłości, na podstawie tego, co do tego 7 roku życia nagromadziliście najwięcej. Ale wracając jeszcze do tych osób, które mówią, zacząłem o tym koledze mówić, o co chodziło. On powiedział mi, mówi, ja mówię, słuchaj, no bo tak naprawdę to rodziców też sobie wybrałeś. Mówi, o nie, mówi, rodziców to ja sobie na pewno nie wybrałem. I na tym tutaj już nie szedłem dalej, bo to nie była ta przestrzeń, żeby na ten temat rozmawiać, ale nie musimy nawet, bo już naukowo jest to udowodnione, że dziedziczymy do 5 pokoleń wstecz te nasze traumy rodowe, a mówi się, że nawet może do 7. I to mówi nauka o tym, że do 7 pokoleń wstecz gromadzimy i dziedziczymy traumy rodowe. Tak, a to co mówi taka wiedza duchowa i przekazy, że to, co się tworzy w rodzie, tak, ten konstrukt wszystkich przekonań, on jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. To jest takie berło. I słuchajcie, tak jakbyście chcieli, do dziewczyn teraz mówię, słuchajcie, wymarzyłyście sobie sukienkę, albo spódnicę, czy spodnie, czy bluzkę i ma konkretny kształt, konkretny kolor, konkretne elementy, konkretny krój. Dajcie mi znać, czy łatwo jest znaleźć coś, co sobie wymyśliłyście. Czasami są takie strzały, nie? Ale trudno jest znaleźć dokładnie taką bluzkę. I teraz tak, te wszystkie, to co się mówi, te przekonania, czy rodu, czy dziedziczone, powiedzmy tak, dziedziczone przekonania w rodzie, jest jak takie berło, jak taka idealna bluzka, idealna sukienka. I one są przekazywane. I słuchajcie, widzicie to berło, czy widzicie ten zestaw przekonań, siedzicie tam u góry i tak sobie myślicie, to chcę, ten konkretny zestaw chcę. Więc wybraliście sobie naprawdę jak najlepszy samochód w salonie samochodowym, jak najlepszą sukienkę we wszystkich salonach z sukniami. Konkretny ten model wybraliście i uznaliście, że będzie dla Was najlepszy do doświadczenia. I teraz to, co się dzieje w naszym życiu. Dlaczego mamy jakąś niezgodę? Patrzymy na pijaka, patrzymy na złodzieja, patrzymy na kogoś, kto nie darzy nas szacunkiem i mówimy, nie zgadzam się. I ten moment niezgadzania się jest zaprzeczeniem tego, po co tutaj przyszedłeś. Czy przyszłaś, bo wybrałeś sobie czerwoną sukienkę w czarne grochy. Ubrałaś czerwoną sukienkę w czarne grochy, patrzysz w lustro i mówisz, nie zgadzam się. I umysł próbuje powiedzieć, że to, co dusza wybrała, jest złe. I dlatego przychodzi cierpienie. Ale to, co się dzieje, to jest niesamowite. To jest ciekawe. Kiedy umysł zaczyna widzieć albo rozumieć, że kurde, wybrałam sobie czerwoną sukienkę w czarne grochy. I że to jest cudowne, że sobie wybrałam coś takiego. I że być może do tej pory było mi z tym nie po drodze, bo uważam, że czerwony nie jest moim kolorem i wygląda mnie twarzowo. Ale teraz tak patrzę w sobie i widzę inne kolory. I może jednak coś w tej czerwieni jest ciekawego. I kiedy zaczynam się temu przyglądać, to nagle znika ta czerwona sukienka, bo już nie walczymy z tym, co wybraliśmy wcześniej. I pojawia się szafa, garderoba albo salon z samochodami, gdzie mamy każdy inny model. Tylko te drzwi się otwierają wtedy, kiedy ja uznam, że to, co dla siebie wybrałam, jest dla mnie dobre. I to jest taka magia rozwoju duchowego, bo dopóki ja się na to nie zgadzam, to zawsze będzie mi gdzieś źle. Zawsze. Ale kiedy stanę przed tym lustrem i powiem, no dobra, chujowa była do tej pory, czerwony, po prostu widać wszystkie żyłki na mojej twarzy czy coś tam, ale teraz jakoś tak, może czerwony to dobry dla mnie kolor, może jeszcze tak popatrzę na siebie trochę. Więc kochani, pamiętajcie, że żyjemy w świecie umysłu jeszcze w większości przypadków i umysł, jak ktoś tu napisał, nas używa, bo oddaliśmy władzę, całkowitą władzę można powiedzieć, bo te 5%, które zostaje nam, to nie jest niewiele, osobie, która jest zupełnie niekompetentna. To jakbyśmy oddali, wzięli pierwszą, lepszą osobę, która stoi pod budką z piwem przysłowiową i wsadzili ją na przykład na prezesa jakiegoś największego banku na świecie. No i on będzie starał się, mówi, no dobra, no biorę. Dają, to biorę i słusznie. Jak dają, to się zawsze bierze. I tylko co z tego, że on będzie się starał, jak on nie ma kompetencji, tak samo jest z naszym umysłem, on nie ma po prostu kompetencji. Kolejna sprawa. Pamiętajcie, że wszystko to, co widzicie, to nie jest prawdziwe.
bo macie na sobie filtry. Te filtry raz pokoleniowe, dwa to, co nagromadziliście tutaj do 7 roku życia, a patrząc z wyższego poziomu zrozumienia, to sobie to wszystko powybieraliście, te filtry po to, żeby móc doświadczać tych rzeczy, które tutaj przyszliście doświadczyć. Idealnie to skomponowaliście, tutaj nie ma przypadku. Tak, ale to nie ma tutaj nic prawdziwego pod tym względem, bo jak może być prawdziwe, kiedy ty widzisz jakąś sytuację i ty nie podchodzisz do niej obiektywnie, bo ty się nie zatrzymasz, ty nie staniesz z boku, ty nie jesteś obserwatorem, tylko najczęściej wchodzisz, najczęściej w te sytuacje trudne dla nas, konfliktowe z partnerem, z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, z szefem i tak dalej. Bliskie relacje, one najbardziej nam pokazują to, co mamy w sobie jeszcze do pokochania, do przerobienia, tak naprawdę do zaadresowania, do zauważenia. I biorąc to pod uwagę, że nie jesteśmy jeszcze w 100% tymi obserwatorami, tylko wchodzimy w tą daną sytuację, patrząc na nią przez swoje filtry, kiedy osoba naprzeciwko ma swoje filtry i widzi sytuację całkiem inaczej, a trzecia osoba jeszcze widzi całkiem inaczej tę sytuację, to o jakiej rzeczywistości my tu możemy mówić? Tu nie ma nic prawdziwego. Żyjecie w umyśle i to, w co umysł uwierzy, w to, co wy uwierzycie, to takie też będzie. To jest to całe prawo założenia, prawo przyciągania, jakkolwiek to zwał. Ale tym jedynym prawem jest to, że ty powołujesz do życia wszystko, na co skupiasz swoją uwagę. Jak skupiasz uwagę na rzeczach, które cię wspierają i rozwijają, to będziesz miał wspierające i rozwijające doświadczenia. A jeżeli dajesz się wkręcać tej rzeczywistości i zasilasz ją lękiem, złością, gniewem, to będziesz miał więcej powodów do tego, bo tutaj nie ma uniwersalnego osądu. Tutaj nikt nie stoi i nie mówi: a ty dzisiaj dobrze zrobiłaś, to będziesz miała dobrze, a ty dzisiaj źle, to jutro będziesz miał źle. Nie! Wy jesteście tymi, którzy osądzają 24 godziny na dobę. Nikt nie ma tutaj nikogo nad wami, kto by was jeszcze dodatkowo egzaminował i osądzał z tego punktu widzenia. Sami siebie egzaminujecie, sami siebie osądzacie. Ale zamiast patrzeć w te swoje lustra na zasadzie, że co oni mi złego zrobili, i ktoś tutaj pisał o ustawieniach. Tak, można wchodzić, starać się ten ród naprawiać, ale no ile będziemy naprawiali? 7 pokoleń, 10, 50, 100, 200? To jest droga bez końca. To się nie skończy. Będziecie do końca życia coś starali się naprawić, bo zawsze będzie coś do naprawienia. Nie ma takiej możliwości, żebyście wszystko sobie wyczyścili. Możecie o tym zapomnieć, ale zamiast starać się coś naprawić, to bardziej spojrzeć na to, że tutaj nie ma nic do naprawienia i nie musicie się nigdzie cofać, nie musicie nigdzie wracać, bo liczy się tu i teraz, bo tu i teraz tylko istnieje. Tu i teraz tylko istnieje i z tego momentu teraz tworzycie wszystko. Więc zamiast szukać teraz, że to mama mi powiedziała, miałam 5 lat, mama powiedziała mi, że jak będę się tak zachowywała, to mnie zostawi. I ja teraz boję się odezwać do kogokolwiek, bo mam ten lęk, że ludzie mnie odrzucą i mnie zostawią. Nie trzeba teraz wracać do mamy, nie trzeba transformować w tamtej przestrzeni tego, bo będziecie się dalej skupiali, będziecie w tym obszarze, w tej sferze takiej do końca niekoniecznie dla was przyjemnej i korzystnej. Są inne ku temu techniki i narzędzia, gdzie można to zrobić od razu i ruszyć z tego miejsca, w którym się jest teraz. Poza tym, jeszcze jedna rzecz, potraktujcie te wasze wszystkie lustra, tych waszych rodziców, czy wierzycie, że sobie ich sami wybraliście, czy mówicie, że nie, takich rodziców to nie mogą sobie wybrać, no bo po co? No ale widocznie po coś, zawsze są nauki do pobrania. Ale pamiętajcie, że to te wasze reakcje na to i poza tym potraktujcie to jako narzędzie, ten osąd, to, że osądzacie cały czas kogoś, a potem osądzacie siebie, że osądziliście kogoś, a przecież wiecie, że to jest niewłaściwe, że przecież chociaż karma istnieje tylko
do pewnego poziomu, potem też już jej nie ma, też możemy się wyzwolić z tej więzów karmy, tak jak możemy się wyzwolić z rodu, ale jeżeli będziecie kierowali się umysłem, jeżeli będziecie kierowali się tymi swoimi przekonaniami, które macie teraz, to i karma, i ród będzie na was oddziaływał, bo to będzie jedyne źródło dla was informacji. Umysł, czy też wasz mózg działa zawsze na podstawie przeszłości. Widzi coś, analizuje, jak w przeszłości na to zareagowałeś i daje ci od razu rozwiązanie. I kiedy będziecie podlegali pod umysł, kiedy będziecie się nim kierowali, kiedy będziecie kierowali się przede wszystkim emocjami, to zawsze będziecie jedynie reagowali na to, co się wam przydarza, czyli będziecie takim menadżerem okoliczności, nie, a będziecie wchodzili w te sytuacje. Tak, A nie będziecie jak taki kierownik, który gasi pożary, zamiast być takim szefem, który deleguje i który ufa, że każdy sobie ze wszystkim poradzi, nie? Ktoś pisze, narcystyczna matka. Każdy, słuchajcie, ojcowie alkoholicy, narcystyczne matki, toksyczni rodzice, każdy to miał z was. Nie oszukujmy się, 90% miało toksycznych rodziców, a jak nie rodziców, to kogoś innego. To nie jest żadna nowość, to jest fakt. Ale nie o to chodzi teraz, żeby iść i wygarniać matce. To twoja wina. To ty mi tak zrobiłaś. To przez ciebie jestem taka, jaka jestem. Nie przez nią. A nawet jeżeli wierzę, że to przez nią, to nie matka ma teraz to zmienić i nie twoje zrzucenie odpowiedzialności na matkę, tylko wzięcie odpowiedzialności za swoje życie teraz. I jak weźmiesz teraz powiedz, dobra, no było jak było. Z wyższego poziomu mówisz, biorę odpowiedzialność za to, że takich rodziców sobie wybrałem, widocznie było mi to potrzebne do czegoś. Z niższego poziomu mówisz, miałem rodziców takich, jakich miałem. Bo można powiedzieć, niższy poziom mówi, rodziców się nie wybiera. No i też okej. I też okej. Nie ma znaczenia, w co wierzycie. Znaczenie ma teraz, co zrobicie z tym. Bo to, że mieliście takich rodziców, to mieliście. Okej, umówmy się. Nieważne, czy tak to pojmujecie, czy tak, umówmy się, że mieliście. I zadajcie sobie pytanie, czy obwinianie ich cokolwiek wam da. Czy na chwilę się poczujecie się takie uwolnienie i lepiej, że zrzuciłem, to jej wina, to jego wina, to partnera wina, to dzieci wina. No i jaki będzie wasz jutrzejszy dzień? Czy cokolwiek się zmieni? Nic się nie zmieni, bo umysł dalej będzie miał ten sam program. I nawet pójdziecie na terapię, będziecie chodzili 2-3 lata na terapię, z reguły tyle zajmuje. Wszystko się dowiecie o swoich rodzicach, o tym, kto zawinił, kto, gdzie, jak i kiedy. Ale co to da? Nic to nie da. Jedynie zmiana punktu patrzenia, bo patrzycie ciągle w tamtą stronę i mówicie, ci ludzie, te sytuacje, te wydarzenia i widzicie wszystko w takim wąskim tunelu, kiedy wystarczyłoby wziąć, ale tu jesteście zabetonowani. 95% betonu was tutaj trzyma. Ale powoli możecie zacząć obracać swój wzrok i zobaczycie, że istnieje droga bez cierpienia, że istnieją piękne możliwości, że istnieje piękny czas, że istnieje szczęście i spełnienie. Z pieniędzmi, bez pieniędzy nie ma to znaczenia. Z partnerem, bez partnera. Wszystko będzie według tego, jak wy ostatecznie będziecie chcieli, ale nie z poziomu, że ja potrzebuję pieniędzy teraz, ja potrzebuję partnera teraz, bo gdybym miał pieniądze, gdybym miał partnera, to byłoby inaczej, wtedy bym sobie poradził. Najpierw sobie poradź, a potem przyjdą pieniądze i partner, samo. Bo jeżeli nie, jeżeli będziecie, jest wiele takich różnych nauk, kursów i tak dalej, że poczujecie się po nich wyśmienicie, wspaniale, będziecie manifestowali o tak. Poczujecie się, jakbyście mieli paliwo rakietowe i lecieli w rakiecie i wystrzelicie, będziecie po prostu pieli z zachwytu. Ale jeżeli będzie to robione z poziomu pożądania, pragnienia i tak dalej, to paliwo szybko się skończy. I wasza rakieta wyleci wysoko poza tą rzeczywistość. Będziecie mówili o skokach kwantowych, jak to jest fantastycznie. Ale szybko, tak jak szybko polecieliście, tak szybko wrócicie do tego swojego punktu, bo będziecie w sinusoidzie. I jeżeli nie poszerzycie swojej świadomości, nie zbudujecie tych solidnych fundamentów, nie zadbacie o to, żeby
codziennie starać się patrzeć w drugą stronę, nie tam, gdzie zawsze do tej pory, tylko w drugą stronę, działać, korzystać z narzędzi w swoim tempie, bez pośpiechu, nie sugerować się innymi, nie podążać za innymi, nie tworzyć sobie kościołów. Widzimy, że jest wiele osób takich, którzy tworzy swoje kościoły. I też mówi o świadomości, o wibracjach i tak dalej, ale tworzy kościoły, ponieważ jest jedna osoba i są rzesza wyznawców, fanatyków, którzy ślepo za tą osobą podążają. A to wy nie macie podążać za nikim. Za sobą. Nie miej bogów cudzych przed sobą. Tak powinno brzmieć to przykazanie. Przed sobą. Żadnych autorytetów. Za nikim nie podążać. Bo jeżeli będziecie podążali za kimś, to najdalej zajdziecie tam, gdzie on. I zobaczycie, że mimo, że dojdziecie tam, gdzie on i wydaje się wam, że ta osoba jest najszczęśliwsza na świecie i tak dalej, to wy nie będziecie szczęśliwi, bo to nie będzie nigdy wasze. To będzie cudze. I będziecie zasilali cudze cele. Tak samo jest z medytacjami tymi prowadzonymi, o których wam też często gdzieś tam mówimy, żeby też ostrożnie do nich podchodzić. Nie na zasadzie, że bójcie się, nie róbcie teraz, kiedy jesteście na określonym poziomie, to takie medytacje też mogą pomóc. Ale jak jesteście wysoko, to nie zaleca się takich medytacji, ponieważ jak macie grupową medytację, na przykład 1000 osób, to zawsze znajdzie się jakaś osoba, która jest tam z deficytami, jest takim słabym ogniwem, bo to naturalne, przychodzi ci 1000, 2000, 5000 osób na medytację, zawsze znajdą się osoby, które mają niższą energię i przez tą ich niższą energię ta energia będzie z was ściągnięta. Taki jest mechanizm działania egregorów i tak dalej, tego wszystkiego. Albo pojawiają się istoty, które chcą sobie skorzystać z takiej nadwyżki energetycznej i nie ma tutaj tak znowu, żeby się nie bać, nie ma w tym nic złego, tylko musicie być świadomi, jeżeli chcecie mieć dostęp do tego źródła, o którym mówiliśmy wcześniej, do tego ciągłego zasilania, to jest gdzie indziej, to jest wtedy, kiedy macie pełną odpowiedzialność za swoje życie w swoich rękach. Co to znaczy? Że jak patrzę na moich toksycznych rodziców, to przestaję ich nazywać toksycznymi, tylko po prostu akceptuję. Już nie muszę określać nawet, czy coś złego zrobili, czy coś dobrego zrobili, nie muszę być im wdzięczna za nic. Po prostu akceptuję, że wybrałam dla siebie to doświadczenie i że pozwolę im być w takim doświadczeniu, jakie oni dla siebie wybrali. Jeżeli patrzę na swoje wredne dzieci, bo tutaj my mówiliśmy o toksycznych rodzicach, a ktoś powiedział, a wredne dzieci. No ja mówiłem o dzieciach też. Więc jeżeli Dzieci też wredne. Jak patrzę na te swoje dzieci, czy skąd się wzięły takie wredne? Swoich szefów, czy współpracowników, czy ludzi, których spotykam, czy tych idiotów na drodze, którzy po prostu nie umieją prowadzić swoich samochodów, to nie patrzę na nich jak na idiotów, tylko z akceptacją po prostu przyjmuję to doświadczenie, które dla siebie stworzyłam. Bo wszystko, każdy korek na drodze, każde czerwone światło, każde zielone światło, każdą sukienkę, każde miłe słowo, każde nieprzyjemne słowo sama zaplanowałam. I dopóki nie będę patrzeć na to z takim zrozumieniem, to zawsze będzie coś nie tak. Zawsze. Ale kiedy to zrozumienie zacznę praktykować w moim życiu, tak? Że ktoś mi odmówił, chciałam się umówić na randkę, ale mi odmówił. Okej. Chciałam gdzieś pracować, ale powiedzieli, że nie. Okej. Albo nie wiem, chciałam z czegoś skorzystać, ale mi nie pozwalają. Okej, możemy wchodzić oknem jeszcze raz, jak najbardziej. Warto być wytrwałym. Nie poddawać się. Czyli generalnie, jeżeli czujecie, że coś jest dla was, to tam wchodzi, bo jest dla was. Tak? Ale z akceptacją przyjmować każde odrzucenie, z akceptacją przyjmować każde nie, z akceptacją przyjmować każde zamknięte drzwi i za chwilę się otworzą, bo tak to działa. Pamiętajcie, że ostatecznie wszystko to, co do was przychodzi, jest dla was, nie jest dla was, może inaczej, nie jest dla was karą, nie jest dla was jakąś pokutą za to, co zrobiliście wcześniej, że teraz musiałem mieć złą karmę, że takie rzeczy mnie spotykają. Musiałem być złym człowiekiem, bo tak to nie działa. Wszystko to, co do was przychodzi, załóżcie sobie, macie na sobie mnóstwo różnego rodzaju filtrów, macie mnóstwo różnego rodzaju ograniczeń, przekonań i tak dalej.
I to, co my tutaj robimy, to nie staramy się was czegokolwiek nauczyć, bo wy nie potrzebujecie czegokolwiek się uczyć, bo wy już tak naprawdę wszystko wiecie. Jedynie co tutaj jest wymagane, można powiedzieć, to pozdejmowanie tych ograniczeń z siebie, zdjęcie tych filtrów i im więcej będziecie filtrów zdejmować z siebie, tym większe będzie połączenie z waszym sercem i z tym waszym wyższym ja, z intuicją. A intuicja dokładnie wie, jak wami pokierować. Użyję takiego przykładu piramidki tutaj. Wasze wyższe ja jest u góry i widzi wszystko w dolinie, a wy siedzicie i wasz umysł jest tutaj na dole. Umysł jest w dolinie, nic nie widzi, zasłaniają mu drzewa, zasłaniają mu inne góry i domyśla się i działa tylko na podstawie przeszłych doświadczeń. Umysł nic nie kreuje, wyższe ja kreuje, wyższe ja widzi. Im większe wasze połączenie, im lepsze wasze połączenie, tym będą lepsze wasze decyzje. Aczkolwiek wasze decyzje nigdy nie są niewłaściwe, nigdy nie są złe, bo nie mogą być. A to, co do was przychodzi, to zamiast nadawać temu jakiekolwiek znaczenie pozytywne czy negatywne, to traktować jako szansę do tego, żeby coś zmienić, coś zauważyć w swoim życiu. To jest narzędzie. Ci wasi partnerzy po raz kolejny źle wybrani, ta wasza praca po raz kolejny źle wybrana, ta wasza reakcja po raz kolejny źle zareagowana jest tylko po to, żebyście zauważyli ten schemat, bo z punktu widzenia tak stricte takiego przyziemnego, dzisiaj będziemy mocno skakali między poziomami świadomości, ale z punktu widzenia stricte świadomego, takiego przyziemnego, to te sytuacje, które podrzuca wam mózg, które on kreuje, bo to, że wy widzicie w dany sposób rzeczy, to nie jest tak, że one się wam przydarzają, wy je takimi stwarzacie. Wasz mózg wam stwarza te sytuacje tylko po to, żebyście mogli to przepracować. Bo była sytuacja, że miałaś 2 latka, 5 latek, 6 latek i na przykład miałaś 6 lat i musiałaś się opiekować swoim na przykład pijanym tatą, który nie mógł sam już zadbać o siebie, bo trzeba było po nim sprzątać i się nim opiekowałaś na przykład. I teraz nie mówię tutaj masz takie przekonanie, że wszyscy wymagają twojej opieki, że ty się musisz wszystkimi opiekować, bo tylko kiedy się ty będziesz opiekowała innymi, to zostaniesz w ten sposób zaakceptowana, bo tym była dla ciebie miłość. Ty się opiekujesz tatą i liczysz na to, że on coś dla ciebie zrobi, że on cię zaakceptuje w ten sposób. I teraz tak samo przez ten sam klucz szukasz takich rozwiązań, szukasz takich partnerów, którzy albo będą cię odrzucali, albo też będą pili, a ty będziesz miała świetną okazję do tego, żeby znowu kogoś uzdrowić, uleczyć, komuś pomóc, w ten sposób znając jedynie ten schemat do tego, żeby być zaakceptowaną i pokochaną. I umysł będzie ci podsuwał te osoby tylko po to, żebyś wreszcie coś z tym zrobiła i już więcej nie musiała. Czyli więcej nie musiał, bo kiedy to zauważysz, kiedy zareagujesz inaczej, zrobisz inaczej, to umysł tak zrobi taki wielki oddech, tak odetchnie z ulgą i powie, zauważyła. Doświadczenie zrobione. Doświadczenie. Nie muszę jej więcej tego prezentować. Załatwione. Trauma wyczyszczona. Ale nie trzeba robić tego cofając się tam i przerabiając, czy to na ustawieniach, czy korzystając z totalnej biologii, czy innych tego typu historii, bo to są narzędzia, które działają, ale one są ze starej rzeczywistości. A na ostatnim live mówiliśmy o tym ogromnym przeskoku, jakim się dokonał w ostatnim roku, o tym ogromnym skoku energetycznym, o tej nowej przestrzeni, nowej rzeczywistości, która się rządzi ciutkę innymi prawami. Jest update systemu i stare aplikacje w starym systemie już nie działają tak sprawnie jak te nowe. Więc warto się aktualizować do wyższych wibracji pod tym względem, do tej zmiany, czyli korzystać z nowych przestrzeni, z nowych możliwości. Tak, bo tutaj padło takich parę ciekawych pytań, ja bym chciała nawiązać do tego. Pojawiło się pytanie, ale jak to tak bezkrytycznie akceptować? No wiesz, jak krytykujemy, to znaczy, że nie akceptujemy. Akceptacja, czym jest akceptacja? To jest przyjęcie wszystkiego takim, jakie jest, bez oceniania, bez osądzania, bez nazywania,
bez warunkowania, tak? Czyli jak się zmienisz, to ja się zmienię. Nie? No i stoimy przed lustrem i tacy mądrzy jesteśmy. Jak se usta pomalujesz, to ja też se pomaluję, ale ty sobie najpierw pomaluj. No i co lustro może? No nic. No i taka... Pamiętajcie, że jak będziecie osądzali to, co na zewnątrz, nie ruszycie z miejsca. Będziecie się kręcili w kółko. I uwaga, to też jest ok. Bo my wam nigdy nie powiemy, co jest dla was dobre, ani co jest dla was złe, tylko wy to wiecie. My wam pokazujemy różne możliwości. I wy musicie z tego skorzystać, bo jeżeli tego nie wykorzystacie, tego co my wam mówimy teraz, co wam przekazujemy, jeżeli nie przekujecie tych informacji we własne doświadczenie, to pozostanie waszymi dalej informacjami, nic się nie zmieni. Tak, i słuchajcie, bo też padło pytanie właśnie, czy jak zmienić te filtry, jak akceptować bardziej, jak patrzeć na coś i bardziej to akceptować. No chociażby zaczynając od tego, co tutaj słyszycie. Jeżeli to słyszycie, to znaczy, że jesteście gotowi do tego, żeby to wdrożyć w swoje życie. To jest krok jeden. Od razu powiem krok drugi. Ale poczekaj, więc równie dobrze zaraz po tym spotkaniu albo jutro możecie po prostu pobawić się w taką obserwację, co widzicie, nie oceniając, ten jest głupi, a ten mądry, albo to moje przekonania, to na pewno nie, bo macie jak w banku, że wszystko jest waszym przekonaniem, absolutnie wszystko, nawet to, że liście są zielone albo żółte i spadają z drzewa, albo to, że na niebie są różowe chmury, czy niebieskie chmury, czy białe, czy czarne. Wszystko jest waszym przekonaniem. Tak, w ten sposób kolorujecie swoją rzeczywistość i w ten sposób doświadczacie. Więc po prostu zaczynamy obserwować i to jest pierwszy krok, który możecie zrobić. Ale zadam wam pytanie i powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, to nie jest podchwytliwe, ciekawe, jak nauczyliście się pisać? Jak to jest? Czy urodziliście się i mieliście takiego skilla, po prostu, wiecie, pod pachą już 3 długopisy, zeszyt w drugie i tacy przychodzicie na świat, nie, wiecie, i ja zostanę skrybą. Jak się nauczyliście pisać? W jaki sposób? Ja już nie pytam, czy to było traumatyczne doświadczenie, bo dla wielu w systemie edukacji szkolnej, takiej klasycznej było. Ja tak, żeby tak ćwiczonko, trenując. Nadać kontekst. Jestem leworęczny i lewonożny, ale miałem dziadków, którzy uważali, do dzisiaj nawet można to spotkać, że jednak pisanie lewą ręką, no to trochę wstyd był. Trochę wstyd na mieście, więc nauczyli mnie pisać prawą. Ja tak samo, byłam leworęczna, nauczono mnie prawą. I tak więc piszę lewą, prawą, różne rzeczy robię naprzemiennie. I teraz fajnie. Tak, słuchajcie, no żeby się nauczyć pisać, to po pierwsze potrzebujemy mieć narzędzia. Potrzebujemy mieć zeszyt i długopis, albo przynajmniej długopis, albo chociaż patyk i kawałek piachu, co? Na którym można by coś wyskrobać, czy oznaczyć. No musicie mieć narzędzie, żeby napisać. Chyba że piszecie palcem po wodzie, jak to się mówi, tak? Albo w powietrzu. Ale macie najpierw narzędzia. Po drugie też macie kogoś, kto podpowiada wam wskazówki, jak to zrobić. Czyli macie czy nauczyciela, czy rodzica, czy kogoś, kto już umie pisać, potrafi pisać i pokazuje wam. I to jest litera A. Tak? I potem wasze doświadczenie, czyli biorę długopis i sama próbuję. Ale napisała konkretnie, nauczyłam się pisać pisząc. Dokładnie. Wszyscy się nauczyliśmy pisać pisząc, a nie mówiąc o pisaniu. To, co my teraz tutaj robimy, to mówimy o tym, ale wy musicie wziąć tę informację i dzisiaj, jutro zastosować. I teraz tak, to jest dopiero początek, bo ktoś napisał też wcześniej, daj sobie czas, to jest proces, to wymaga czasu. To jest też nasze przekonanie, bo są takie rzeczy, których się uczycie w jeden weekend, a są takie rzeczy, których się w 10 lat nie możecie nauczyć. Czy jest tak? Dajcie znać. Nagle odkrywacie jakiś talent, kurde, nigdy nie piekłam ciast, a taki tort mi wyszedł i to w godzinę z tutorialem na YouTubie. Jest tak? Jest tak. Po prostu pewne rzeczy sobie pozwalamy szybko się nauczyć, pewnych rzeczy, a pewnych rzeczy nie. Dlaczego? Bo nam zawsze mówiono, że to jest trudne, że to jest ciężkie, że na to potrzeba czasu. I teraz, wiedząc to, że to jest tylko przekonanie, które sobie dokładnie wybraliśmy, ja sobie dokładnie wybrałam to przekonanie, że nauczyć się pisać jest ciężko. W związku z tym w podstawówce siedział nade mną rodzic, a ja płakałam wieczorami, bo tak mi te litery nie wychodziły, a oni mówili pisz, bo musisz się nauczyć, bo będzie pała w szkole. Tak? I ja sobie to wybrałam. I dzisiaj z perspektywy tego zrozumienia
I z perspektywy tego, że moja świadomość i moja wibracja się powiększa, bo to jest kolejny krok, który trzeba zrobić. Powiększyć swoją wibrację, mieć więcej energii w ciele fizycznym i w ciele energetycznym. Kiedy ja mam to zrozumienie, że ja to sobie sama wybrałam, że to jest tylko lustro, że to jest tylko moje przekonanie i że jeśli tylko podniosę swoją energię, to mogę to szybko przetransformować, to naprawdę to, o czym mówimy, skok kwantowy nie dzieje się w 10 lat, tylko dzieje się w moment. Skok kwantowy, czyli inaczej przełom życiowy, to jest moment w życiu, w którym ja nagle rozumiem, że nie muszę robić tak, jak wcześniej robiłam i zaczynam robić inaczej. To jest moment. To nie jest tak, że ja muszę zbudować nawyk. Nawyk to nawyk. Przełom to przełom. Możecie doświadczać jednego i drugiego, sami wybieracie. My doświadczamy i jednego i drugiego. W pewnych rzeczach budujemy sobie nawyki, bo tak jest fajnie i to jest przyjemnie. Mi jest bardzo przyjemnie, kiedy mogę rano wstać i medytować. I to jest dla mnie ogromny, fascynujący proces. Ale mogę też doświadczyć skoku kwantowego, jak powiem już sobie dość bez sensu, za długo. I tak jak mówi fizyka kwantowa, żeby dokonać skoku kwantowego, potrzebny jest dodatkowy potencjał energii. Nie dokonacie skoku kwantowego, jeżeli nie macie energii. W modelu atomu Bora elektron jest w stanie przeskoczyć na wyższą orbitę, tak jak wy jesteście w stanie przeskoczyć na wyższą orbitę swojego życia, jedynie poprzez dodanie mu potencjału energii. I my w tym naszym makroświecie pod tym względem niczym się nie różnimy. Więc zastanówcie się, co wybieracie na co dzień, bo kolejnym aspektem tego, że skupiacie się na swoich lustrach, że obwiniacie, jest to, że w momencie, kiedy to robicie, kiedy osądzacie i obwiniacie, jest to, że oddajecie temu swoją energię. I nie ma możliwości zmiany, chociażby z takiego stricte fizycznego punktu widzenia. Jeżeli wszystkie te wcześniejsze rzeczy do was nie dotarły, to może to dotrze. Jeżeli skupiasz swoją energię na kimś innym i obwiniasz go za coś, to ty mu ją oddajesz. I jeżeli oddajesz mu swoją energię, to nie masz jej na tyle, żeby samemu coś zmienić. Tak, potencjał energetyczny jest za mały, żeby móc wejść wyżej, nie? To tak jak na tej skali świadomości. Trzeba mieć energię, którą się buduje po to, żeby móc więcej zobaczyć, więcej zrozumieć, szybciej zaakceptować to lustro. Potrzeba energii. I jak budujemy energię? Jest wiele sposobów. Medytacja, narzędzia, chociażby pójście do lasu na spacer, narzędzia do poznania siebie, tak? Do swojej takiej psychologii, ale nie mówię o tej terapeutycznej psychologii, bo ona daje informacje, ale nie zmienia podświadomości, ale takiej psychologii w sensie moich mechanizmów, do tego, co ja mam w podświadomości, do tego, jak moje ciało się ze mną komunikuje, do tego, co jest naprawdę moim celem w życiu i gdzie ja dzisiaj jestem, żeby do tego celu dojść najkrótszą drogą i tak dalej, i tak dalej. I jest wiele takich puzli, wiele takich miejsc na mapie, które dzisiaj być może są puste, dlatego mi jest tak trudno, bo ja tak obijam się trochę o ściany, próbuję gdzieś wejść, ale okazuje się, że tam jest trudno, nie ma tej akceptacji, bo jest za mało wiedzy na temat tego, kim jestem, czym jest ta rzeczywistość, tak? I ja mówię, tutaj potrzebujemy więcej wiedzy niż, że to jest hologram, że to jest lustro i że podobne przyciąga podobne. To jest super start. I od tego zacznijmy, bo bez tego nie pójdziemy dalej, tak? Ale teraz, jeżeli ja wiem, że ja potrzebuję codziennie energii, to może zrobię tę medytację albo 2 dziennie, to może zrobię coś dla siebie, poznam bardziej siebie, pójdę na jakieś szkolenie, spotkam się z jakimiś ludźmi, przyjdę chociażby na taki live. Tak? Paweł mówił o tym, że jak medytujemy razem w grupie, to zawsze znajdzie się ktoś, kto z tej energii będzie chciał skorzystać. Tak, więc na przykład pracując w grupie potrzeba zabezpieczyć tę energię, znaczy nie chronić, nie budować mury, tak, ale tak zagospodarować tę energię, żeby ona została z tobą, a nie odpływała do twojego guru, albo nie odpływała do kogoś, kto stoi obok, bo tak bardzo często jest. Tam, gdzie jest guru, tam, gdzie jest jakiś król, królowa, mistrz i tak dalej, tam, gdzie jest piedestał, tam, gdzie jest ktoś w innych szatach, tam, gdzie ktoś jest mądrzejszy, przede wszystkim tam płynie twoja energia. Tam, gdzie jest schemat, że tylko to, co ja mówię, jest słuszne, a wszystko to, co inni mówią, już nie. I są wyznawcy, którzy dadzą się pokroić i zabić
za to, że to, co on mówi, jest słuszne, a jak ktoś inny przychodzi, to od razu, że nie, że jest tylko tak, to niech wam się lampka zapala, aczkolwiek sami wybierajcie. Wy macie swoją świadomość. Ostatecznie każdy wasz wybór jest dobry. Z tym, że warto na pewne rzeczy zacząć zwracać uwagę już pod kątem trochę wyższego poziomu świadomości. Kolejną rzeczą jest to, że możecie chociażby przyjść w czwartek o godzinie 20, czyli już za 3 dni niecałe. Będziemy robili darmowe szkolenie dla was właśnie jeszcze więcej z tego właśnie tematu, jak sobie lepiej radzić w tej tak zwanej rzeczywistości. Macie link, tutaj jest w opisie tego live'a u góry jest link, żeby się zapisać. A patrząc jeszcze z takiego innego punktu widzenia, to co już wam dzisiaj powiedziałem, że wszystko to, co widzicie, tak naprawdę nie jest prawdziwe, czyli nie jest rzeczywiste, to jest jedynie taką iluzją umysłu, więc nie traktujmy tego życia naszego aż tak poważnie. To też spowoduje, że będzie wam łatwiej, że będziecie się trochę dystansowali. Nie chodzi, żeby odciąć się od swoich emocji i teraz na zimno do wszystkiego podchodzić, ale kierować się nie emocjami, a uczuciami. Bo uczucia zawsze będą was wznosić. Uczucia jak radość, miłość, spokój. A emocje takie jak złość, jak lęk, jak gniew, one zawsze będą was ściągać. Więc warto zacząć świadomie tym wszystkim zarządzać. Bo jak wy nie będziecie świadomie tym zarządzali, to będziecie zarządzani przez swój umysł, który działa jak działa, potrafi to, co potrafi i zna to, co zna. Umysł nie jest w stanie znać więcej. Zna tylko to, co zna. A zna dość średnio. I jego przyzwyczajenia, jego schematy, jego nawyki raczej nie są dla was wspierające, więc warto nie walczyć z nim, ale wykorzystać jego nieprawdopodobny potencjał i przekierować tą energię na rzeczy, które was wspierają, zamiast kierować i skupiać się na tym, co was nie wspiera. Tutaj też patrzę w wasze komentarze cały czas sobie w dół i też zaczęła się rozmowa o totalnej biologii, że jest bez sensu, czy że tak mówiliśmy. Słuchajcie, nie do końca bez sensu, tak? No bo wszystko, co sobie stworzyłeś w swojej rzeczywistości, stworzyłaś, jest dobre dla ciebie do doświadczenia, więc jeżeli ktoś... Na pewnym etapie. Tak, Kontynuuj. bo jeżeli na przykład dzisiaj ja wierzę, że ja muszę uzdrowić mój ród, i czuję w sobie taką misję, że ja uzdrowię swój ród, bo mi powiedzieli, że jak uzdrowię ten ród, to wszyscy są uzdrowieni i ja się uzdrawiam i jeszcze przyszłe pokolenia się uzdrawiają, no to robię, ale jak się w pewnym momencie dowiaduję, że ja wcale tutaj po to nie przyszłam i jest mi to w ogóle niepotrzebne, bo nie ma znaczenia, co ród przeżył, bo ważne, że jest możliwe odcięcie się od tego wszystkiego i stworzenie swojej rzeczywistości na nowo i każda dusza, która tutaj przychodzi, wybiera sobie konkretne doświadczenie, więc czemu ja mam się wpieprzać w czyjeś doświadczenia? Czemu ja mam chcieć kogoś uzdrawiać albo nie ma zmieniać? nikogo ani niczego do uzdrowienia. Dokładnie. Przychodzę tutaj, żeby doświadczyć. I ja wybieram, jakie to są doświadczenia i na pewnym etapie będzie, że potrzebuję kogoś uzdrowić, na innym etapie będzie, że już nie muszę uzdrawiać, bo każdy siebie sam uzdrawia, a na pewnym etapie będzie nic. Już nic. Magda tutaj powiedziała, żeby się odciąć, ale to w tym kontekście, że to nie chodzi, że ucinam, tego nie ma, rodu nie ma, nie istnieje, bo dalej będziecie połączeni, to będzie czysto umysłowe podejście i w dalszym ciągu będziecie podłączeni, mimo że możecie sobie powiedzieć 1000 afirmacji, że tak nie jest. Dlatego afirmacje też są takim bardzo średnim narzędziem do działania, bo wasze przekonania zawsze będą silniejsze. Jeżeli nie zmienicie przekonania, to możecie manifestować po 5000 razy, i tak wrócicie do momentu startu, a kiedy macie właściwe przekonanie, to nie potrzebujecie afirmacji, bo po prostu dzieje się w waszych życiach wszystko od tak. Co jeszcze do tej totalnej biologii. To jest to, co też Magda powiedziała, to jest ważne, że ja sam 21 lat jestem w świadomym rozwoju duchowym. Ponad 21 lat, więc przeszedłem
praktycznie wszystkie możliwe drogi, ustawienia, totalne biologie, różne metody, cuda niewidy, ayahuaski, procesy, nieprocesy, bardzo dużo robiłem. Kambo, sapo, ty nie zliczysz po prostu. Kilka miesięcy w Indiach spędziłem u guru, takich naprawdę największych mistrzów duchowych. Po jaskiniach medytowałem. Po piramidach. Wszystko, doświadczałem wszystkiego, co było na dany moment mi potrzebne. Ale teraz z tej perspektywy widzę, że to już nie jest mi potrzebne. Na tamten moment czy było mi potrzebne? Tak, bo doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. Ale to nie jest powiedziane, że nie istniały inne drogi, które by mnie doprowadziły szybciej. Taką sobie drogę wybrałem. 21 lat mi to zajęło. Codziennie po kilka godzin, czasami i więcej, bo miałem taką pracę, która mi pozwalała, dawała mi tak zwaną wolność czasową i finansową, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby eksplorować świat rozwoju duchowego, świat rozwoju świadomości po kilkanaście godzin dziennie przez ostatnie 10 lat, a przez 21 to był ten moment, kiedy zacząłem poszukiwać innych rozwiązań dla siebie. I na tamten moment, ja to zawsze tak to pokazuję, jak wchodzenie po schodach, gdzie każdy następny schodek wprowadzał mnie wyżej. Ale skoro ty jesteś tutaj, dzisiaj i usłyszałeś to, co usłyszałeś, lub usłyszałaś to, co usłyszałaś, to właśnie po to, żeby nie musieć już więcej tego wszystkiego robić. Możesz dalej, proszę bardzo. Wolny wybór, nie powiem wolna wola, bo z tą wolną wolą to różnie, ale twój wolny wybór, żeby dalej trwać i iść tą drogą, ale istnieją inne drogi, istnieją szybsze, krótsze, zabawniejsze, istnieją przede wszystkim drogi bez cierpienia i każda jest tak samo dla ciebie dostępna. I to, co widzimy przede wszystkim, co daje nam pewność w tym, co mówimy, że tak jest, że warto gdzieś ten kierunek swojego patrzenia zmienić, to już tysiące osób tak naprawdę, które skorzystały z naszych warsztatów i u których zmiana zachodziła w tempie błyskawicznym. I to, co często wam też mówimy, że my to z Magdą po pierwszych naszych warsztatach śmialiśmy się z tego, że z siebie się śmialiśmy, bo mówimy: Magda, jak to jest? 20 lat poszukiwałem i to robiłem i do kilka lat wstecz jeszcze się zmagałem z tą rzeczywistością i nie mogłem sobie w wielu aspektach swojego życia poradzić, a przychodzą osoby i po tygodniu czy po 2 tygodniach warsztatów mają natychmiastowe efekty. I mówię, to jest niesprawiedliwe. Oczywiście z przymrużeniem oka, bo nas to wszystko bardzo cieszyło. Ale to tylko nam pokazało, że istnieją inne możliwości, inne drogi. Niekoniecznie te, które sami przychodziliśmy, te dłuższe, ale też są fajne, bo tutaj... Takie sobie wybraliśmy doświadczenie. I teraz słuchajcie, bo to jest cenna informacja. Jeżeli ty wybierasz, że chcesz teraz czegoś innego doświadczyć, krócej, a może dłużej, ale z ładniejszymi widokami, z większą obfitością, z czymkolwiek, to ty tylko wybierasz. Ale nie wybierasz z poziomu umysłu świadomego. Bo to jest bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe. Umysł może wszystko. Mogę zarobić każde pieniądze, mogę spotkać partnera jak ze snów, mogę mieć samochody, mogę mieszkać w Dubaju i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że mogę, ale to jest kreacja umysłu, a nie kreacja mojej duszy. I teraz jak znaleźć równowagę między tym i tym? Bo to daje ci sukces, ale to daje ci spełnienie. I co jest lepsze? Nam się wydaje, że jak czegoś nie mamy, to jest ważniejsze, to jest lepsze. Muszę mieć, to wtedy będzie spełnienie. Nigdy nie będzie spełnienia i to też musisz sobie uświadomić, bo to jest tylko lustro. Jak mam pieniądze, to będę widzieć tylko pieniądze się odbijające, ale nie spełnienie. Spełnienie nie jest tym samym, co osiągnięcie sukcesu. To jest zupełnie inna potrzeba na poziomie psychologii i na poziomie energii. Zupełnie inna potrzeba. Więc łatwo jest manifestować stąd, bo to jest zasada jedna. Powiem wam ją teraz. Musisz się poczuć tak jak to, co chcesz osiągnąć. Czyli jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, musisz się czuć jak osoba bogata. Musisz patrzeć na siebie jak na osobę bogatą. Musisz mówić do siebie, jakbyś była bogata i tak dalej, i tak dalej. Pewnie słyszeliście to już tysiące razy. Dokładnie. To jest w każdej książce, na każdym live'ie, wszędzie w internecie znajdziecie. Czyli musisz tam być. I teraz, ilu z was to wie,
i ilu tam nie jest. I kiedy wchodzicie do sklepu i mówicie, kurczę, no wzięłabym, ale za drogie. Nie? Teraz tak, piszecie manifestacja. Manifestacja to jest urzeczywistnianie i wy urzeczywistniacie cały czas. To, co urzeczywistnia, to, co manifestuje, to są wasze podświadome przekonania. I je możemy zmienić gdzie indziej. I znowu, teraz tak, zależy też od naszego poziomu świadomości, bo jeżeli mamy poziom świadomości, że tak powiem, gumisiowego żelka, mówimy, chcę to, koniec i kropka, bo mogę. Pewnie, że możesz. Jesteś na poziomie tej skali Hawkinsa 50, 60, 100, dalej możesz. Dalej będąc w tych takich nieprzyjemnych czy ograniczonej świadomości, dalej możesz manifestować to, jak chcesz, żeby twój umysł wymanifestował. Ale spełnienie jest gdzie indziej. Taka lekkość, spełnienie i jak można opisać spełnienie? No napiszcie mi, jak opiszecie spełnienie, ci, którzy doświadczają tego na co dzień. Tak, takie bycie ze sobą, takie, że jest mi dobrze samej w sobie, bez względu na to, jak wyglądam dzisiaj, czy moje konto jest puste, czy pełne, po prostu jest mi dobrze. I jak tam wejdziemy, to wtedy ten umysł, to co się nazywa na przykład koherencją umysłu i serca, tak? Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby poszerzyć nasz lejek komunikacyjny z tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie tylko tworzyć przez umysł, bo umysł może wszystko, ale tu jest moc. Tu jest spełnienie, tutaj jest siła. Przecież ja przejdę każdą drogę, ja przepracuję każdą rzecz, ja się nauczę wszystkiego. Ja zrozumiem wszystko kognitywnie. Ja poznam wszystko, przeczytam wszystko. Umysł może wszystko, ale moc robi bez muszenia. Moc po prostu sprawia, że to się dzieje. I teraz wybieramy między tym a tym, to co pisał Hawkins, siła czy moc. Siła do 200, tak? Jesteśmy w stanie wszystkiego się nauczyć, wszystko zrobić, przepracować ciężką pracą, wszystko przejść każdą chorobę, wyjść z każdych tarapatów. Mamy do tego siłę, ale moc jest wtedy, kiedy ja po prostu ufam i te rzeczy i akceptuję najlepsze rozwiązania dla mnie. Bo kiedy ja akceptuję najlepsze rozwiązania dla mnie, że być może teraz mam przed sobą jakiegoś pijaka albo oszusta, złodzieja i mówię, okej, takie doświadczenie, wybrałeś sobie do doświadczenia, a ja wybrałam sobie, żeby to spotkać i akceptuję to. Nie muszę z tobą być, nie muszę wychodzić za ciebie za mąż, nie muszę kontynuować tego małżeństwa, nie muszę się spotykać z tobą codziennie, ale skoro jesteś w mojej przestrzeni, to akceptuję. Bo ja to wybrałam dla siebie. Dlaczego mam nie akceptować czegoś, czego wybrałam dla siebie? Jeżeli sobie kupiłam tę czerwoną sukienkę w czarne grochy, to kurwa, może zaakceptuję wreszcie, że sobie taką kupiłam, bo miałam taką fantazję. Jak już to zaakceptuję, że wydałam te pieniądze, spędziłam czas w internecie szukając tej sukienki, że może do tej pory siebie w niej nie lubiłam, to przestaję patrzeć na tę czerwoną sukienkę i nagle widzę, że w szafie jest jeszcze 50 innych. I tak to działa. I to jest moc. Więc to, co jeszcze możemy wam powiedzieć, oprócz tego, co Magda powiedziała, co było najważniejsze, to po prostu bądźcie w zaufaniu do siebie. W zaufaniu do siebie, do swoich wyborów. Starajcie się mniej osądzać. Zobaczcie, że tutaj nie ma nic prawdziwego, bo to, co widzicie, to jest jedynie ekspresja i wymysł waszego umysłu. Jest jakaś sytuacja, pojawia się w was jakaś emocja i następuje projekcja, która ta projekcja nie ma nic wspólnego z tym, jak jest. I kiedy zobaczycie, że jesteście, można powiedzieć, na postronku tych waszych emocji, na postronku umysłu, i kiedy zaczniecie powoli przekrzywiać tą swoją szyję z patrzenia w tą stronę, na obracanie się i zobaczenie, że tam jest jednak inny świat, że może być inaczej, że jest piękny i on cały czas tu jest, tylko wy uparliście się patrzeć tam, a on cały czas tu jest i czeka, bo on nic nie może zrobić, on cały czas czeka i jest, aż wy odwrócicie głowę i spojrzycie w jego kierunku. To jeszcze tak powiem, bo to jest ten przykład, który używałam na wcześniejszym spotkaniu, ale czasami ciągle narzekamy na pogodę, tak? Zdarza się, że słyszycie od kogoś, że mówię, ale dzisiaj pochmurnie, ale dzisiaj pada i tak dalej. Ja kiedyś sobie stałam, ostatnio zachwycam się niesamowicie chmurami, po prostu mówią do mnie cały czas, nie interpretujcie tego, ale stałam, ciągle jakieś takie ciekawe formy nam się pojawiają, nie? Takie spektakularne. No i sobie stoję i takie ciemne chmury przyszły
I tak pojawił się taki lufcik, taka dziura między chmurami. Ja tam widzę, że po drugiej stronie tam jest tak jasno, jest taki piękny błękit, taki powalający kolor. Mówię, kurde, że to nie niebo jest ciemne, tylko przechodzą chmury. I możemy albo się skupiać na tym, że ciemna chmura płynie. No co z tego, że płynie? Zawsze będzie płynąć, zawsze będzie jakaś wojna, zawsze będzie jakiś głód. Takie doświadczenie wybrałeś. Zawsze będzie coś się działo. Ale ty możesz być w tym niebie, w tym lufciku, to jest to oko cyklonu, gdzie bez względu na to, czy jest inflacja, czy są jakieś szczepienia, czy są jakieś przymusy, nakazy, zakazy, bez względu na to, co jest, czego się boisz. Zawsze będzie coś przepływać. Ale jak się przestaniesz tego bać, to już będzie tylko przepływać. A ty będziesz w tym wąskim, błękitnym lufciku tego pięknego nieba. Tam będziesz. I to jest spełnienie. To jest spełnienie. I co? Dajcie znać, czego się dzisiaj nauczyliście, co dzisiaj zapamiętaliście. Jedna rzecz wystarczy. Napiszcie w komentarzu, co z wami dzisiaj zostaje. Tak, to może być jedno słowo, jedno zdanie, jakaś inspiracja, co zabieracie dla siebie. Te rzeczy, które nazywacie, te, które z rzeczy bierzecie dla siebie, są jak nasionka. Jak je nazwiecie, zapiszecie, powiecie na głos, podzielicie się z innymi, one zaczynają kwitnąć. Słuchajcie, żeby te skoki częściej się dla was działy, potrzeba codziennie podnosić swoją wibrację. Podnoszenie wibracji jest jak prysznic dla ciała. Tak jak się codziennie myjecie, może cali albo tylko część, ale się codziennie myjecie. Tak samo tę wibrację trzeba wzmacniać. Dlaczego? Bo ona się wytraca. Tak? Jest jak mleko w kartonie. No czasami jest mniej, czasami więcej. Chociaż mleka to my nie polecamy pić akurat, tak? ale wiecie, trzeba napełniać ten dzbanuszek, tak? Nalewać do niego wody. Więc codzienną pracą, ale z przyjemnością. Ja mówię praca, ale to jest przyjemność. To odkrywanie siebie codzienne. Dajcie znać też, jak się wam dzisiaj podobało. Życzymy wam dobrego. samych tak w dniu jutrzejszym. Bawcie się dobrze, trzymajcie się i do czwartku. Pa! Pa!